No ten udany lodowiec mnie tutaj dobił. Za 10 minut będę rozmawiał z Piotrem. Bartek, spójrz się dla Piotra. Mam zakaz wstępu do dużego namiotu, do tej messy obozowej. Trzymaj się. Piotruś, powodzenia. Dobra. Hej, do zobaczenia. भित्रबाट फर्कने ठाउँ होला नि ब्याक गरेर जाने हो त ब्याक गरेर जाने Namaste. Nie bój się. Ej. Nie bój się. Namaste.
Pojemnie wzrok nie mieli, Piotr stoi, a ja stoję na tym moście, ale czas. I takie widoczki. Wow. Ale piękny widok. Fajnie, nie? Sorry, kurwa. Jest na miejscowości Kiang na wysokości 3840 metrów. A w sumie tutaj mieliśmy wczoraj dotrzeć. Wychodzi na to, że jesteśmy na wysokości prawie schroniska Gote. Kiang, Pu, Manak. Teraz będziemy się kierowali do wioski, która nazywa się Pu. Takie są widoki z tej wioski. Całą noc lało jak w Anglii, ale tu taki rzęsisty, taki na masę, taki siarczysty deszcz, że myślałem, że kurde dzisiaj będzie błoto, a my w tych kurde kapciach La Sportive. Jednak okazuje się, że przestało padać tuż nad ranem i zaczęło tak walić śniegiem, że jest nawet trochę śniegu. Także idziemy dalej. Dzisiaj mniej odrobinę niż wczoraj. Z 3740, powiedzmy z 3800 niecałe. Mamy przejść na 4850 do bazy pod Himlungiem, do tej głównej bazy. Fajnie tu jest. Trochę zapierdziel, ale fajnie tu jest. Jesteśmy na 4050 metrów. Piotrek wychodzi dzisiaj do C1 albo nawet do C2. Ja mam dzień restu. No a chciałem tylko pokazać Wam, jak wygląda nasze małe pobojowisko wokół namiotu, w którym wczoraj spaliśmy. Reorganizujemy cały sprzęt. Wczoraj było bardzo sympatycznie, bardzo ciepło. Razem tu spaliśmy. Natomiast dzisiaj Piotr będzie u góry, ja zostaję tutaj. Będziemy mieli trochę komfort. Tu się trochę suszą po wczorajszym rzeczy. I tyle. Piotr wychodzi, a ja będę odpoczywał, pił. A tutaj jeszcze Wam pokażę, jak wygląda główna baza Himlung. Tam są ubikacje, jest ścieżka i schodzi się do lodowca. Trzeba przejść lodowiec i kierować się w stronę Himlunga. A ja gościnnie raz na jakiś czas idę sobie tam do tej obozowej messy i tam sobie piję herbatkę i urządzam pogawędki. Nie przeklinaj już teraz. Lata mi to. Co ci lata? Co ci poprawić tam? Co ci lata? Lata mi ten. Panel. Niech coś ładuje. Butelka jest pusta, także spoko. No tylko panel. Trzymaj się. Piotruś, Gdzieś powodzenia. tam się będziemy widzieć. Dobra. Hej, do zobaczenia.
Okay, I will let her. Okay. I wouldn't. Share my number But Peter with said, you. yeah, it's just And too then much hassle धीरे-धीरे to do बेचना. one and the other. So let's use the WhatsApp. मी बेच दूंगा. Wczoraj Piotrek wyszedł do góry, do jedynki, natomiast ja zdecydowałem, że tu zostanę i będę miał dzień odpoczynku. Poznałem trochę ludzi, urządziliśmy sobie fajną pogawędkę, natomiast zaczął padać śnieg. Wczoraj właśnie. I ten śnieg padał, nie wiem, przez kilka godzin. Możecie zobaczyć, jak to wygląda. Niewiele tego śniegu napadało. Szerpowie tutaj lokalni też wyszli do jedynki zostawić jeden namiot i tam w tym namiocie zostawili depozyt dla swoich klientów. Wrócili z powrotem i zaczęliśmy rozmawiać o sytuacji, jak to tam wygląda. Piotr mówił dzisiaj, że dużych raków nie wyciągał, ale w raczkach po prostu szedł do jedynki. Więc wczoraj wieczorem podczas tych fajnych rozmów wieczornych moja sugestia wyjścia w góry, wbrew temu co myślą przewodnicy, nie spodobała się. Szerpowie tego nie polubili i chyba myśleli, że może ja ludzi staram się, nie wiem, w jakiś sposób namówić. No i mam dzisiaj zakaz. Mam zakaz wstępu do dużego namiotu, do tej messy obozowej. No i tyle. Jesteśmy z Piotrem niezależni, mamy wszystko co potrzebujemy. Ale korzystam sobie z obozu tego głównego. Decyzja zapadła, że nikt nie wychodzi, nierekomendowane jest wyjście, jest niebezpiecznie i tak dalej, i tak dalej. No ja też nie znam ścieżki na pamięć, niestety ja nie byłem w tym rejonie. No śladów nie ma, śnieg spadł, także nie bardzo wiem, gdzie się kierować. Nikt nie wychodzi oczywiście dzisiaj. Warto iść samemu i próbować, czy poczekać. Tutaj dzisiaj będzie ceremonia, jakaś pudża będzie odprawiana. Oh, you make a video of crazy Russians. Przygotowuję się do wyjścia o 6. Mniej więcej powinienem być już gotowy. Około 7 wychodzą grupy jakieś tam. Ostatni kontakt z Piotrem był teraz, jakoś 20 minut temu. Piotr jutro idzie na szczyt i ze szczytu wraca albo do wysuniętej dwójki, w której jest dzisiaj, a jeśli nie do dwójki, to Piotr na ciężko będzie schodził jak najniżej. A to jest na jutro przygotowane już. A, jakie piękne widoczki. Gdzieś tam jest obozowisko, baza. Strome piargi, kurwa, takie, że 2 razy się pośliznąłem. No, a teraz czeka mnie to. Nie chce mi się wyciągać uprzęży, kurwa, i omara. Będę szedł na rękach z tym worem.
kopczyk jeden i drugi. Centralnie na wprost jest to zejście z liną. Trzeba przejść przez cały lodowiec i tam daleko, daleko po drugiej stronie lodowca jest baza. Także tyle dopiero przeszedłem. A ja teraz w tych ciężkich kurwa butach idę po tej jebanej kurwa trawie. Sorry. I don't know how to do, but it's tired. Dotarłem do C1. Za 10 minut będę rozmawiał z Piotrem. W C1 były rozłożone 3 namioty dla klientów. Po wniesieniu tego wora, wypróżnieniu go, rozłożeniu namiotu i podczepieniu dodatkowej podłogi. Nie wiem jak się nazywam. Nie ma skąd wziąć wody. Nie wiem co będę jadł, chyba ten śnieg. Nie wiem skąd oni wszyscy mają wodę. Za 10 minut będę wiedział co się dzieje z Piotrem, bo Piotr zawrócił. Nikt nie jest w stanie go namierzyć. No i się alarm podniósł. Bartek, włącz się dla Piotra. No siema Piotr, jestem w C1. Jak tam, opowiadaj? No ja szedłem się do 6250. Jeszcze mam taki kuler tutaj w dół i będę szedł na kierunek namiot. No wpierdol dostałem dzisiaj gruby. Powiem ci, kurwa, himnugiem, ale jak jest kurde śniegu po jaja, to nie da się działać. Piotrek, powiedz mi, za ile godzin będziesz bezpieczny, za ile godzin dotrzesz do namiotu? Ja myślę, że za godzinę będę w namiocie, zagotuję coś do jedzenia, zwinę lunchą i pójdę na dół. Czyli dzisiaj schodzisz jeszcze do dwójki, do jedynki i do samej podstawy do bazy? Ja chcę zejść dzisiaj do bazy. Słuchaj, zrobiłeś wycof z powodu śniegu po jajka, jak mówiłeś, i słabej widoczności, czy po prostu tak dostałeś w ciry, że już miałeś dość? Wiesz co, nie byłbym w stanie tam dotrzeć, bo co najmniej 5 godzin od 15, no to masz stary godzinę 20, zejście. Nie, to się mija z celem, bez sensu. A idę teraz załamanie pogody 5-dniowe, to i tak mi nic nie daje. Okej, dobra, chyba nie będziemy dalej drenować baterii. Jeśli coś jeszcze, to dawaj. Jestem w C1, także jak będziesz mnie mijał, to może już będzie herbata. U mnie wszystko, bez odbioru. O 3:33 nad ranem ktoś krzyczy, że chyba schodzi Piotr. Czy będzie schodził na strzała, czy jednak będzie zbyt zmęczony i zostanie w namiocie, to dopiero potem miało się okazać. No Piotr twierdził, że będzie schodził cały czas, mimo tego, że jest styrany. Napił się tutaj, dostał coś do picia. Nic więcej nie chciał zostać. 4:20. Kuźwa, nie chcę skupić. Nie chcę dobra skupić. 4:20. A, teraz jest. Tak wygląda namiot. Umówiliśmy się, że będziemy mieli kontakt co 2 godziny, żeby nadal monitorować jego zejście. I mam tylko nadzieję, że on będzie pamiętał, żeby włączyć radio. Nie wiem, no niepokojące to jest trochę. No ale nie chciał zostać. Piotrek, tutaj Bartek C1. Jeśli masz radio włączone, odezwij się. Cześć Bartek, słyszycie? No opowiadaj, jak tam, gdzie jesteś? No ten niedany lodowiec mnie tutaj dobił, bo o 6 byłem na francuskim obozie, a tu się jebie już ponad 1,5 godziny, prawie 2. Zjazd na tych poręczówkach, czy ty teraz przechodzisz przez lodowiec tym labiryntem i już jesteś po stronie bazy?
no to zajebiście. To znaczy, że za godzinę, półtorej powinieneś dotrzeć chyba na miejsce, a może nawet szybciej. Czy jak dojdziesz do bazy za chwilę, za godzinkę, będziesz odzywał się jeszcze raz? Wiesz co, tak odezwę się, bo muszę przepakować beczkę, 2 godziny się przespać i ruszać. Dobra, to w takim razie rozumiem, że kolejny kontakt za 2 godziny. Czyli o której? Następny kontakt o godzinie 10. Okej, a co tam u Ciebie, co działasz? Jaki plan na dzisiaj? Na razie przysypuje trochę śniegiem, wszyscy są jeszcze w namiotach i na razie planu nie ma, ale to ze względu tego śniegu. Plan był taki, żeby iść do 2, spać. Okej, no to będziemy jakoś na łączności. Ja będę miał swoje radio, zobaczymy jaki zasięg jest tego radyjka. Dobra, super. No to bezpiecznej podróży i kontakt o 10. Trzymaj się bez odbioru. Jesteśmy w C1. No siemano. Obudziłem się dzisiaj 8:30. Nie wiem jak to się stało, ale jest już 19. Czas leci dość szybko, a z drugiej strony jest zajebiście powoli. Tak napierdziela śniegiem, że to się nie mieści w głowie. Co 5, co 10 minut podnoszę się i strzepuję śnieg z namiotu. I znowu dobrze, że od środka, że nie muszę wychodzić, bo to jest ceremonia. Wczoraj waliło śniegiem, dzisiaj waliło śniegiem. Ja byłem w bazie przez te 2 dni, to też padał śnieg, ale on padał kilka godzin, przestawał, potem wychodziło tak mocne słońce, że w 2 godziny na panelu potrafiłem naładować telefon. Natomiast tutaj ja pierdzielę. A, zobaczcie sami. No nie wiem, z 10-15 minut tak lekko. A nie padało z 2-3 godziny. I sypie znowu. Już drugi dzień. To właściwie no 2,5. Jeśli tak będzie to wszystko wyglądało, no to ja stąd uciekam. Liny poręczowe na tym uskoku. Nie wiem co to tam będzie, czy ja mam się ubierać w uprząż i zjeżdżać stamtąd, czy ja mam zejść po prostu na rękach. Zimno. Zobaczcie jakie widoki dzisiaj. Taki mam widok rano po przebudzeniu. Pięknie. अस्ति अफिसमा होइन तपाईँ खालि उन गर्नु भन्छ A no cześć, tak wygląda poranek. Chyba to jest 15 wtorek, czy tam 16, już nie pamiętam. Pogoda jest ładna dzisiaj. Coś tam gotuję, ale po 2 dniach w mokrym śniegu, z mokrymi rzeczami. Dzisiaj będę się zbierał. Wszystko jest skostniałe. Muszę jakoś to spakować. Bo dzisiaj ładnie przymroziło, dlatego piękne niebo. Okej, to schodzę i mam się kierować na grań, którą podchodziliśmy, ale ona to nie była ta, mimo tego, że tu jest bardzo mylący stożek.
To też nie była ta. To była tamta. I za jakieś 15-20 minut powinienem dotrzeć do tej grani. Ale dlaczego kurwa szlak wiedzie tutaj? Tu są stożki. A włączyłem tak na chwilę, żeby pokazać skąd idę i jakie mam widoki. Ja muszę zjechać z tego uskoku. Nawet myślałem, że może raczki włożyć, bo tam przecież będzie od jasnej tej, będzie z śniegu. Dobra, założyłem sobie raczki. Alina będzie backup. Jaka kurwa sztukateria, ja pierdolę. A tutaj była druga lina. Taki mały, 2-metrowy uskok. Nienawidzę połogich stoków, które niby są proste. One są zawsze proste do pierwszego poślizgnięcia. Teraz napierdalam w tych raczkach. Ujebany jak kurwa grotołaz. I muszę dostać się na lodowiec, chyba dróżka wiedzie tam, tam i tam. No, to zostawiłem w tej chwili. I'm just recording. Zostawiłem bazę. Tam jest baza, tam jest góra. No i ja kończę to wszystko. Bardzo dużo jedzenia zostawiłem tutaj. Namioty są w śniegu, w błocie i tyle. A dzisiaj jest taki słoneczny dzień, że mogę to wysuszyć. Ostatnie rzeczy brudne założyłem. Drugi raz jesteśmy w tej wiosce. Chyba to się nazywa Kiang. Jestem w Chaku i to jest mój pokoik. To jest ten sam pokój, w którym spałem z Piotrem. I się ładuje. Dobranoc. Dostałem taki specyfik. Jakiś wywar z jakiegoś orzecha górskiego, który nie wiadomo co robi. Wyższa kamera. Medicine. Medicine. I coś, co wyglądało obrzydliwie, podobno za parę dni będzie wyglądać ok. No zobaczymy, jak to działa. Which way? This way? All together. Come here. Gati, Purbalama, Balbadur Mangal. Yeah. 1, 2, 3. Okay. This is nice. Thank you. Kurwa, inny świat, to jest jakaś inna planeta. छिर्नै हुन्न भन्ने त होइन तर धेरै टाइमसम्म छिरेपछि चाहिँ
Hello everyone, I hope you enjoyed the video. There is much more to come, so see you next time.